Jeżeli twoje rozładowanie broni wygląda tak, to musimy poważnie porozmawiać. Witam Was serdecznie, mówi Chris, Pretoria Tactical Solution. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat procedurę rozładowania i załadowania broni. Bardzo często widzę na strzelnicy właśnie to, co widzieliście na początku. I nie jest to do końca poprawne. Dlaczego? Rozładowanie i załadowanie broni powinno odbywać się w świadomy sposób. Co to znaczy świadomie rozładować i załadować broń? Powinniśmy wizualnie, świadomie sprawdzać stan rozładowania i załadowania broni. Niestety bardzo często widziałem, jak osoby posługujące się bronią, nawet jeszcze gdy pracowałem w Biurze Bezpieczeństwa Dyplomatycznego jako instruktor strzelectwa, kiedy to funkcjonariusze po prostu w nieświadomy sposób ładowali lub rozładowywali swoją broń, co może koniec końców prowadzić do tego, że nie będziemy świadomi tego, w jakim stanie ta broń się w ogóle znajduje. Jak już zapewne wiecie, na wszystko mamy pewne procedury i ja Wam dzisiaj chciałbym pokazać poprawną procedurę załadowania i rozładowania broni, przy czym chciałbym tutaj podkreślić, że są to procedury, które mają zastosowanie w strzelectwie taktycznym. Oczywiście możecie też te procedury przenieść do strzelectwa sportowego, tak? Nie ma jednej idealnej metody rozładowania i załadowania broni, tak? Ważne i najważniejsze to jest właśnie to, aby robić to w sposób świadomy. Dobra, zanim jednak przejdziemy do poprawnej procedury załadowania i rozładowania broni, muszę Wam jeszcze wyjaśnić kilka kwestii teoretycznych. Pierwsze, to tak zwany 3-point safety check, czyli 3-punktowe sprawdzenie bezpieczeństwa broni. Na czym ono polega? Wykonujemy je tak samo na pistolecie, jak i na karabinku. Teraz je Wam pokażę na pistolecie. Odściągamy zamek w tylne położenie i sprawdzamy wizualnie komorę nabojową, gniazdo magazynka oraz czoło zamka. Dlaczego? Ponieważ sprawdzamy komorę nabojową, czy w komorze nabojowej nie znajduje się nabój, w gnieździe magazynka, czy nie znajduje się tam w obrębie tego gniazda jakiś nabój, bądź też czy nie jest prowadzony magazynek z nabojami, oraz sprawdzamy czoło zamka, czy tam nie ma resztek spłonki i tak dalej, i tak dalej. I tak jak mówiłem, wykonujemy to na karabinku, tak samo jak i na pistolecie. Kolejna rzecz teoretyczna albo punkt, który musicie wiedzieć, zanim przejdziemy do omówienia tych procedur. To tak zwany press check. Press check wykonujemy, aby na 100% upewnić się, że nabój został poprawnie wprowadzony do komory nabojowej. Jak to wykonujemy? Jeżeli pracujemy na pistolecie, to po załadowaniu broni odciągamy zamek lekko do tyłu i sprawdzamy, czy w komorze nabojowej poprawnie został umiejscowiony nabój. Wykonujemy to w taki sposób. Puszczamy zamek do przodu, dobijamy zamek od tyłu ręką, dobijamy go dlatego, ponieważ jeżeli na przykład broń jest zabrudzona, tak, strzelaliśmy już dłuższy czas, magazynki spadły na ziemię, no to wiadomo, że ten zamek może się do samego końca nie ułożyć w poprawnej pozycji i co też może prowadzić oczywiście do zacięcia, więc dobijamy ten zamek i na sam końcu dobijamy jeszcze magazynek, aby się upewnić, że magazynek też został odpowiednio umiejscowiony w gnieździe magazynka. Skąd się w ogóle wziął ten press check? Press check się wziął ze środowiska wojskowego, z procedury, która nazywa się Pre-Combat Inspection. I jest to szereg czynności, które wykonywali żołnierze przed wejściem do walki i przeszło to również na środowiska inne mundurowe, jak na przykład policja. Jednym z tych elementów tego Pre-Combat Inspection było właśnie wykonanie tego tak zwanego press check, aby też na 100% się upewnić, że nabój jest odpowiednio wprowadzony do komory, bo koniec końców to my powierzamy nasze życie broni, więc musimy być na 100% pewni, że ta broń też w takiej sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji kryzysowej, kiedy musimy polegać na tej broni, żeby ona też odpowiednio zapracowała. I właśnie stąd wziął się ten tak zwany press check. Czy press check jest w tych czasach nadużywany przez strzelców? I tak, i nie. It's depending on situation, jak to mój ziomek mawiał, bardzo bliski przyjaciel. Ja osobiście uważam, że lepiej wykonać raz więcej ten press check, oczywiście w zależności od kontekstu. Jeżeli ja ćwiczę albo szkolę się z zakresu strzelectwa taktycznego, to dobrze ten press check sobie lepiej raz wykonać więcej niż za mało, ponieważ jeżeli byśmy to przenieśli teraz na realną sytuację, kiedy musielibyśmy polegać właśnie na tej broni,
no to bądźmy tego pewni, że ta broń też jest w odpowiedni sposób załadowana. Koniec teorii. Lecimy do procedur. I teraz call to action. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw na dole koniecznie subskrypcję. Jest to dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy, bo robimy wszystko z myślą o Was, aby to Wam przekazywać naszą wiedzę. Tak więc subskrypcja. No dobra, zacznijmy teraz z procedurą załadowania broni. Ja pozwolę sobie dzisiaj pracować na przestrzeni roboczej. Jeżeli nie wiesz, czym jest przestrzeń robocza, to znajdziesz link na dole w opisie do filmu, który oddeleguje Cię do tego, czym jest przestrzeń robocza. Oczywiście możecie ten pistolet też trzymać w innych przestrzeniach dla Was wygodnych. Ważne jest to, abyście zachowywali przy tym zasady bezpieczeństwa na pierwszym miejscu, tak? Co robimy? Na pierwszym miejscu odciągamy zamek w tylne położenie. Robimy 3-punktowe sprawdzenie bezpieczeństwa broni, czyli sprawdzamy komorę nabojową, gniazdo zamka oraz czoło zamka. Wyciągamy magazynek, wkładamy pełny magazynek do gniazda magazynka, przekręcamy broń. Teraz wizualnie sprawdzam, jak nabój zostaje dosłany do komory nabojowej, wykonuję tak zwany press check, odciągam zamek do tyłu. Jeżeli teraz sobie spojrzycie, to widzicie, że tutaj znajduje się nabój w komorze nabojowej. Odciągam zamek do tyłu, puszczam ten zamek, dobijam go, dobijam magazynek i chowam broń do kabury. I to jest pełna procedura załadowania broni. Jesteśmy teraz na 100% pewni, że nabój też został odpowiednio dosłany do komory nabojowej. Upewniliśmy się, że magazynek został odpowiednio umiejscowiony w gnieździe magazynka i jesteśmy teraz na 100% pewni, że ta broń też w realnej sytuacji zagrożenia życia, kiedy my musimy zaufać tej broni, że ona odpali. I tą procedurę możecie też tak samo wykonać na karabinku. Przejdźmy teraz do drugiej części, a mianowicie procedury rozładowania tej broni. Jak ją wykonujemy? I teraz tutaj mamy różne możliwości. Ja Wam pokażę dzisiaj dwie techniki, w jaki sposób rozładować odpowiednio tą broń, przy czym pierwsza technika, czy pierwsza możliwość to raczej odnosi się do osób, które już pewnie posługują się bronią, a druga technika kieruje się do osób, którzy jeszcze zbyt pewni tej pracy przy tej broni nie są, tak? Zacznijmy teraz sobie od tej drugiej techniki, czyli wychodzimy pistoletem do przestrzeni roboczej. Możecie też oczywiście, tak jak mówiłem, pracować w innej pozycji tą bronią. Ważne, abyście nie łamali tych zasad bezpieczeństwa. Ja sobie będę tutaj w przestrzeni roboczej pracował. Pierwsze zawsze co robimy? Wyciągamy magazynek z nabojami i wkładamy go teraz sobie do torby zrzutowej albo do jakiejś ładownicy. Przekaszamy sobie tą broń i co robimy? Odciągamy zamek do tyłu. Nie interesuje nas ten nabój, który teraz spadł na ziemię, albo interesuje, ale ważne jest to, abyśmy teraz tą bronią nie zaczęli gdzieś tam wywijać, powiedzmy. Sprawdzamy sobie wizualnie, gdzie ten nabój spadł, tak? Możemy sobie ewentualnie tutaj stopę położyć, żeby zamarkować, że ten nabój tam się znajduje i wykonujemy 3-punktowe sprawdzenie zabezpieczenia broni, tak? Czyli sprawdzamy komorę nabojową, sprawdzamy gniazdo magazynka i czoło zamka. Po czym spuszczamy zamek do przodu i chowamy pistolet do kabury. I teraz wiem, że wszyscy sobie zadają to pytanie, albo za chwilę spadnie na mnie wiadro pomyli, tak? O Boże, jak to się mogło stać, że Ty nie odstrzeliłeś broni? Za chwileczkę do tego wrócimy, ja mam troszeczkę inne podejście do tego, pomówię zaraz o tym. Ten nabój teraz, który nam spadł na ziemię, możemy go sobie podnieść. Tak. A w międzyczasie mała reklama. Znajdujemy się na strzelnicy Leonhard w Gorzycach Wielkich, koło Ostrowa Wielkopolskiego. Wpadajcie, odwiedzajcie, jest to nasza zaprzyjaźniona strzelnica, mega sympatyczni właściciele. Od tego lata będą tutaj organizowane zawody strzeleckie, tak więc strzelnica Leonhard w Gorzycach Wielkich, koło Ostrowa Wielkopolskiego. Wpadajcie. Koniec reklamy. I teraz, dlaczego nie odstrzeliłem broni? Ponieważ bardzo duża część osób, tak jak już wspomniałem, wykonuje te procedury wszystkie, tak? Czy te techniki rozładowania i załadowania broni nieświadomie. I zdarza się takie coś. Ty Andrzej, chodź no zobacz, szybko, szybko, szybko. Mówię ci, masakra, nie? Trafiłem wszystko w alfę. Wszystko w alfę trafiłem, no mówię ci. Cały dzień na tej strzelnicy i wszystko trafiłem. Co? Dobra, czekaj, już idę na obiad, no. No wiem, że ta gruwa jest dobra, czekaj, już odstrzelamy broń. O kurwa, stary. Ja myślałem, że
Myślałem, że rozładowałem broń. Nie wiem, co się stało. I uwierzcie mi, to się naprawdę zdarza. Tak więc, ja jestem zwolennikiem takiego podejścia. Jeżeli wchodzę na strzelnicę, ładuję broń, wykonuję swoje ćwiczenia i w międzyczasie, jak, nie wiem, idę się doładować, tak, albo idę sobie popalić gdzieś na chwilę, albo coś sobie zjeść, albo napić się kawy, to nie odstrzeliwuję za każdym razem tej broni, ponieważ jest to bez sensu, tak? Ponieważ jeżeli my poprawnie wykonamy procedurę rozładowania broni, tak? Czyli wyciągamy magazynek, sprawdzamy wizualnie, tak? Komorę nabojową, gniazdo magazynka oraz czoło zamka, to my przecież wiemy, że w tej komorze nabojowej nie znajduje się nabój, tak? Więc nie ma sensu odstrzeliwać tej broni. Ja odstrzeliwuję jedynie broń na samym końcu, kiedy już chcę wyjść ze szczelnicy, tak? To robię tak zwany strzał za ojczyznę, można powiedzieć, i wykonuję to jako trening, że wyprowadzam pistolet i oddaję jeden najlepszy, suchy strzał, jaki można w ogóle oddać w ramach treningu po prostu, i wtedy chowam broń do pudełka bądź też do kabury i sobie jadę do domu, tak? Czyli dopiero na samym końcu ćwiczenia, kiedy już wiem, że nie będę tej broni dalej używał, tak? To wtedy wykonuję to, ale w międzyczasie, tak? No nie wiem. Możecie się ze mną o tym kłócić inaczej. Będziecie się na pewno ze mną o to kłócić, ale ja jestem zwolennikiem jednak nie odstrzeliwania, nie nadwyrężania tego, ponieważ bardzo często, i to jest udowodnione, tak, też realnymi przypadkami, że bardzo często właśnie to było nadwyrężane, wykonywane w nieświadomy sposób to odstrzeliwanie, no i dochodziło do wypadkowego strzału, a przecież tego nie chcemy, chcemy to uniknąć. Przejdźmy teraz do tej pierwszej techniki, do tej, która jest skierowana do osób, które już bardziej swobodnie czują się przy posługiwaniu bronią. Tak więc, co robimy? Wychodzimy pistoletem do przestrzeni roboczej, wyciągamy, jak zawsze, pełny magazynek, wkładamy go sobie do ładownicy i przekręcamy sobie teraz pistolet tak, aby był skierowany osią lufy w kierunku kulochwytu, łapiemy za przód zamka i odciągamy zamek do tyłu, blokując go, i tutaj już od razu łapiemy sobie nabój do naszej dłoni. Sprawdzamy 3-punktowo, czy broń jest odpowiednio rozładowana, komora nabojowa, gniazdo magazynka, czoło zamka, spuszczamy zamek do przodu i chowamy pistolet do kabury. Jeżeli chcemy, tak, to możemy też ten magazynek przy rozładowaniu włożyć sobie na przykład tutaj między te palce i tak sobie odciągnąć ten zamek. Ja preferuję jednak taką metodę, żeby mieć wolną lewą dłoń. Wkładam ją sobie gdzieś do torby zrzutowej, tak żebym mógł swobodnie pracować na zamku i też swobodnie sobie złapać ten nabój do dłoni, tak? I to jest druga metoda. Tych możliwości, tak jak mówię, jest jeszcze o wiele więcej. Ja Wam zalecam stosowanie się do tych dwóch metod na sam początku. Tak jak mówię, nie ma złej metody. Najważniejsze jest to, aby to wykonywać w sposób świadomy i bezpieczny. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, mianowicie, co by było, gdyby było ciemno? To mamy możliwość albo sprawdzenia tego palcem, tak, że wkładamy sobie tutaj palec do komory nabojowej i do gniazda magazynka, żeby też utwierdzić się w tym, że nie znajduje się w obrębie broni żadna amunicja. Ja do końca nie jestem zwolennikiem tego, ponieważ jeżeli przypadkiem ten zamek Wam puści do przodu, tak, się zwolni i Wy tam będziecie mieli palec, no to możecie się tylko domyśleć, co z Waszym palcem się stanie, więc to tylko naprawdę w ostatecznej konieczności. Ja jednak proponuję, jeżeli macie taką możliwość, bierzecie latareczkę i sprawdzacie po prostu wizualnie latarką, tak, czy broń jest w odpowiedni sposób rozładowana. To chciałem tylko jeszcze na sam koniec powiedzieć, podsumowując cały temat. Ale żeby nie było, że nie dopiąłem spraw do samego końca, pokażę Wam jeszcze odpowiednią procedurę rozładowania i załadowania na karabinku. Tak więc poproszę. Magia. Dobra, zacznijmy od procedury załadowania karabinka. Pierwsze co robimy, to 3-punktowe sprawdzenie stanu załadowania broni. Wykonujemy je zawsze, tak, żeby się upewnić też, że broń jest załadowana albo rozładowana w odpowiedni sposób. Jak to robimy? Tutaj w przypadku karabinka zapinamy sobie kolbę o biodro, odciągamy zamek, blokujemy go w tylnym położeniu i sprawdzamy sobie tak. Zakładamy kolbę na bark, sprawdzamy komorę nabojową, gniazdo magazynka oraz czoło zamka, tak? Teraz przechodzimy sobie w przestrzeni roboczej, bierzemy pełny magazynek,
Wkładamy sobie ten pełny magazynek do gniazda magazynka, sprawdzamy, czy został odpowiednio umiejscowiony. Zapinamy sobie znowu karabinek kolbą na barku, trzymamy go sobie tutaj lewą ręką i spuszczamy zamek tak, aby nabój został dosłany do komory nabojowej. Odciągamy zamek do tyłu, sprawdzamy sobie, czy nabój został odpowiednio wprowadzony do komory nabojowej. Puszczamy, dobijamy i tak wykonaliśmy poprawnie procedurę załadowania broni. Jeżeli chcemy teraz tą broń rozładować, tak, to mamy dwie możliwości znowu. Ja Wam teraz pokażę tą pierwszą, a potem tą drugą metodę. Wchodzimy sobie do przestrzeni roboczej, wyciągamy ten pełny magazynek, wkładamy go sobie do ładownicy albo do torby zrzutowej, zapinamy sobie broń kolbą o biodro, odciągamy zamek do tyłu, blokujemy go w tylnym położeniu, sprawdzamy sobie, gdzie nabój wypadł na ziemię, markujemy go sobie z naszą stopą, jeżeli chcemy, i sprawdzamy sobie trzypunktowo znowu stan z rozładowania broni, tak? Nie ma naboju w komorze nabojowej, gniazdo magazynka jest puste, czoło zamka też jest czyste i tak rozładowaliśmy broń pierwszym sposobem. Jeżeli chcemy sobie teraz rozładować tą broń drugim sposobem, tak? Jak to robimy? Pozwolę sobie załadować i rozładować, czyli robimy znowu to samo. Wchodzimy do przestrzeni roboczej, wyciągamy magazynek, wkładamy go sobie do torby zrzutowej albo do ładownicy, zapinamy sobie kolbą broń o biodro. Teraz bierzemy tą lewą rękę i kładziemy ją na okno wyrzutnika łusek i odciągamy do tyłu zamek. Tak? Zamek został odciągnięty. Mamy teraz ten nabój już tutaj w dłoni. Dźwignię ładowania odpychamy z powrotem do przodu. Robimy trzypunktowe sprawdzenie stanu załadowania broni. I tak broń została w poprawny sposób rozładowana. Tak? I to są dwie możliwości, jakie mamy, aby rozładować broń. Tych możliwości jest oczywiście więcej. Tak samo też tych możliwości jest więcej podczas załadowania broni. Dobiegliśmy do końca. Ja Tobie dziękuję za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że było on dla Ciebie dowartościowaniem. Jeśli chcesz więcej tego, oglądaj nas. Co niedzielę wystawiamy nowy film na YouTube. Jesteśmy też dostępni na Instagramie i na Facebooku. Dziękuję Ci jeszcze raz i do zobaczenia na treningu.